Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Marcel Mila Cześć. z firmy BPSC i porozmawiamy sobie dzisiaj o perspektywach w branży spożywczej. Jakie są te perspektywy, co nas czeka w przyszłym roku? Cześć wszystkim. Jeżeli chodzi o perspektywy i branżę spożywczą, zawsze śmieję się, że nie wiem, czy handlowiec jest właściwym adresatem, bo jak to mój szef mówi, zawsze handlowiec powinien być optymistą, więc jakie by te perspektywy nie były, ja zawsze widzę w jasnych kolorach i na tym się skupiam. Natomiast nie sposób zauważyć, że od 2020 roku słowo perspektywy trochę traci na znaczeniu, bo jak widzimy, ten świat się nam troszkę powywracał i ciężko mówić o tym, co będzie, bo najpierw COVID, wojna na Ukrainie, wojna w strefie izraelsko-palestyńskiej, to wszystko gdzieś składa się na te zawirowania na rynku, więc na pewno ciężko jednoznacznie określić, jaka ta perspektywa będzie. Natomiast jest szereg zmian, które są pewne, przynajmniej na ten moment, takie jak system kaucyjny, który ma wejść, minimalny podatek. Są to na pewno zmiany prawne, które sporo namieszają na rynku spożywczym. Co za tym idzie też oczywiście u dostawców IT. Natomiast przeszłość pokazuje, że nawet w tych momentach kryzysowych, globalnie patrząc, to rynek spożywczy dobrze sobie radzi i raczej trzymałbym się tego już nawet nie tyle optymistycznego wątku, co faktu, że jednak zmierza to w dobrą stronę. No jakbyśmy tak się cofnęli jeszcze wstecz do samej historii, tak? No na przestrzeni tych kilku lat, w którą stronę to miało iść, a w którą faktycznie poszło, tak? Bo tak jak wspomniałeś, był COVID, wojna na Ukrainie, teraz Izrael. Czy wcześniejsze perspektywy, nazwijmy to też tak, Jasne. się zrealizowały? Myślę, że z kolei pojawiły się takie rzeczy jak chociażby wysoka inflacja, co też całkowicie prawdopodobnie zmieniło plany branży spożywczej, jak i każdej innej branży. Na pewno ta strefa e-commerce'owa miała większe znaczenie w tym okresie covidowym zwłaszcza. Jednak byliśmy w dużej mierze pozamykani w cudzysłowiu, więc ci klienci do tych sklepów też rzadziej się wybierali, a jak już się wybierali, to robili te spore zakupy. I tyle. Natomiast tak jak mówię, sytuacja gospodarcza, inflacja spowodowała to, że koszty produkcji zaczęły wzrastać. Te koszty produkcji zostały przełożone na ceny produktów. Niestety dynamika wzrostów pensji nie była tak duża jak dynamika wzrostu kosztów, więc tych zakupów w naszych koszykach zaczęło pojawiać się mniej. I dlatego trochę wracam do mówienia o perspektywach, bo zakładam, że gdyby świat był idealny i to wszystko, co się wydarzyło, nie miałoby miejsca, to dzisiaj może byłoby po prostu o wiele łatwiej nam jako konsumentom i o wiele łatwiej producentom branży spożywczej po prostu. A myślisz, że w przyszłym roku będzie też taki trend, ja to ostatnio zauważyłem, że można po prostu mięso zamówić sobie przez internet, tak? Wysyłają ci to z suchym lodem. I przed COVID-em to nie pamiętam, czy była taka możliwość. A teraz to co chwilę jakimiś reklamami jestem bombardowany, między innymi na Facebooku. Jasne. I to może być jakiś trend? Myślę, że tak, ale dotyczy to chyba w dużej mierze marek premium, bo jednak te powiedzmy mięso najwyższej jakości, które też odpowiednio kosztuje, z reguły jest dostępne właśnie poprzez taką sprzedaż internetową. Natomiast jeżeli już jesteśmy też przy branży mięsnej, to na pewno coraz większe znaczenie ma branża branża roślinna. Tych produktów na rynku jest coraz więcej, świadomość ludzi jest coraz większa. Niestety tych afer, które pojawiają się odnośnie chowu zwierząt, dobrostanu, jest też coraz więcej. Media gdzieś to nagłaśniają, więc ludzie powoli też odchodzą od tych produktów mięsnych. Więc to na pewno jest jakieś tam zagrożenie dla branży mięsnej. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy, kto przechodzi na weganizm, kupuje tylko jakieś produkty przetworzone, bo to przede wszystkim kręci się wokół warzyw. Natomiast tak, myślę, że to, o czym mówisz, czyli możliwość też zamówienia sobie takich produktów mięsnych przez internet, będzie gdzieś, jest jakąś przyszłością. Nie wiem, czy to już jest melodia 2024, natomiast z całą pewnością
dostęp do tych marek premium będzie coraz większy i łatwiejszy właśnie poprzez internet. A powiedz mi, jak się sprzedaje system klasy RP właśnie w takiej wyspecjalizowanej branży, tak? W branży spożywczej? No, my jako producent naszego systemu bardzo dobrze czujemy się w branży spożywczej. Jest duże zainteresowanie naszym produktem. Coraz lepiej sobie radzimy tak naprawdę i jeżeli popatrzeć by na naszych klientów, na to jak znane są to marki, no to nasz system jest tak naprawdę u wielu tych największych na rynku. No mam nadzieję, że będziemy kontynuować ten trend. Cały czas pojawiamy się u różnych klientów, bo podejścia i powody poszukiwania systemu są różne. Od takich błahych jak fakt, że mają jakieś duże już firmy, tak naprawdę małe systemy informatyczne, które napisał im lokalny informatyk, po niezadowolenie z obecnego dostawcy tak naprawdę. Więc to jest coś, co cały czas działa i jestem znowu wracam do optymizmu handlowca, ale pełen dobrej myśli, że jednak ta sprzedaż będzie nadal utrzymana na dobrym poziomie i nadal będziemy u tych największych. Ale rozróżniłbyś to taką próbę, to złe słowo, sprzedaż systemu do branży spożywczej, a powiedzmy stricte jakiejś produkcyjnej, metalurgicznej. To są całkiem inne tematy? Czy tu i tu czujesz się jak ryba w wodzie? To znaczy na pewno mają elementy wspólne. Natomiast patrząc chociażby pod kątem naszego systemu, no to jak wiemy są to dwie zupełnie różne gałęzie. Czy czuję się jak ryba w wodzie? Myślę, że ta branża spożywcza jest... Ciężko by mi było powiedzieć, która z nich jest ciekawsza. Na pewno branża tej produkcji pozaspożywczej jest, jakby to powiedzieć, bogatsza, bo spotykamy się czy u producenta krzeseł, lusterek, kosmetyków. No, jakby wachlarz jest ogromny. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, no to już sama definicja produktu spożywczego będzie trochę zawężona, bo to będzie powiedzmy jakieś tam mięso, napoje, słodycze. Jest tego na pewno zdecydowanie mniej. Gdzie się lepiej czuję? Chyba nie ma czegoś takiego, gdzie się lepiej czuję. Ja czuję się dobrze po prostu w spotkaniach z potencjalnymi klientami, kiedy poznaję ich biznes, poznaję jakiś nowy produkt, jak jest tworzony, to jest tak naprawdę to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim. A takie największe wyzwanie, jakie pamiętasz, które klient przed tobą przedstawił? To chyba osiągnąć bardzo wiele w bardzo krótkim czasie. Czyli tak większe. Tak, no niestety, ale z tym się bardzo często spotykamy, że firmy, które nie są jakby wysoko rozwinięte informatycznie, poszukując systemu, oczekują bardzo szybko rezultatów. A tego się nie da zrobić. Do tego potrzebna jest też cierpliwość, ułożenie procesów krok po kroku i klient osiągnie to, co chce osiągnąć. Jednak na to potrzeba przede wszystkim czasu. Czyli masz wiele sytuacji, gdzie klient mówi, no dobra, chciałbym, żeby system wystartował za 3-4 miesiące. Tak. Dokładnie tak. Ostatnio w jednej z firm, mamy październik, usłyszałem, że chcemy od stycznia pracować na nowym systemie. Żeby było jasne, 2024. Ale to myślisz, że to wynika właśnie z braku świadomości, czy... Powody są różne. Na pewno brak świadomości jest jednym z nich. Czasem tempo zmian na przykład z obecnym dostawcą, bo rozwiązują umowę i muszą szybko posiadać jakieś narzędzie. To chyba jest najgorsza z sytuacji dla klienta. Dla nas o tyle dobra, bo z reguły ten proces handlowy nie trwa długo. Okej, to mamy firmy, które na już potrzebują systemu i tak jak wspomniałeś, ten proces handlowy nie trwa zbyt długo. A normalnie ile taki proces trwa? Powiedziałbym, że taką normą jest od 8 miesięcy do 1,5 roku, 2 lat. Okej, czyli to standard taki mamy w Tak, Polsce. dokładnie tak. A co myślisz o takich klientach zagranicznych? To znaczy, rozróżniłbym to na dwa typy. Klient zagraniczny, który posiadał na przykład globalne rozwiązanie, które nie sprawdziło się na polskim rynku i z takim klientem dobrze się rozmawia, bo on wie, że on oczekuje czegoś lokalnego i czegoś, co przede wszystkim będzie dźwigało polską rzeczywistość, polskie prawo i tempo tych zmian, jeżeli chodzi o prawo. Natomiast klient zagraniczny, no i chyba tak naprawdę głównie z takimi klientami miałem do czynienia, więc ciężko byłoby mi oceniać też innych klientów,
pod tym kątem. Jednak skupiam się na tych, którzy szukają tego systemu lokalnego ze względu na to, żeby też łatwiej było im prowadzić biznes na terenie naszego kraju. A jaką miałbyś taką złotą radę dla firm, które właśnie poszukują systemu i być może trafią na ciebie, na wasz produkt? Żeby troszkę z zimną głową, cierpliwie i racjonalnie podejść do procesu wdrożenia systemu, czyli nie wszystko na już. To, co klient chce i czego oczekuje, to jest do uzyskania, ale należy o tym pamiętać, że to nie tylko system. Do tego trzeba mieć poukładane procesy biznesowe, trzeba mieć zaangażowanych ludzi i wówczas osiągniemy wspólnie ten cel tak naprawdę. W przyszłym roku, w 2024, co według ciebie może być takim największym zagrożeniem dla branży spożywczej? Już tam pomijamy oczywiście losowe sytuacje, tak? Jasne. Jak na razie to na pewno ta inflacja jest jeszcze w dalszym ciągu zagrożeniem. Braki kadrowe, bo i z tym się borykają firmy produkcyjne. I może to chyba takie dwie podstawowe obawy. No, po 15 października rynek bardzo pozytywnie zareagował na to, co się wydarzyło, więc liczę i mówię, wracam znowu do optymizmu, ale że jednak będzie dobrze. A to jeszcze nawiązując do tego, co się wydarzyło 15 października, miałeś rozmowy z klientami przed tym terminem, którzy właśnie wskazywali, że poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy w październiku, bo bali się tej sytuacji. Tak, to było i w rozmowach oficjalnych, i gdzieś tam w kuluarowych. Tak było. Nawet na ostatnich spotkaniach, kiedy już po 15 października znowu troszkę wzrosły nadzieje w stosunku do środków z KPO, więc no widać taka nutka nadziei się wśród tych klientów pojawiła, że trochę wróci jakaś szeroko rozumiana normalność i ten biznes zacznie znowu wychodzić na prostą. To jest fajny punkt, o którym wspomniałeś odnośnie KPO i nasuwa mi się takie pytanie, czy firmy z tej branży też często korzystają z jakiegoś dodatkowego finansowania? Często nie wiem, aczkolwiek z klientami, z którymi się spotykam, to są firmy, które poskładały jakieś wnioski i czekają na ewentualną wypłatę środków. Więc myślę, że branża tutaj nie ma takiego znaczenia. Jeżeli takie pieniądze można pozyskać, to firmy po prostu z tego korzystają. Okej, to dziękuję ci bardzo za udział i do Ja również bardzo dziękuję.